Nauczyciele ze Słupska oraz ich goście z Portugalii, Węgier i Turcji zwiedzali słupskie wodociągi. Wszystko w ramach działań projektowych Join the Water Brothers and Sisters w programie Erasmus+. Projekt dotyczy znaczenia wody dla człowieka. Ciekawą obserwacją jest to, że woda jest aktualnie ogromnym problemem dla nas wszystkich. Mamy świadomość, że w ciągu kilku najbliższych lat wody pitnej może zwyczajnie zabraknąć. Jeśli spojrzeć na problem szerzej, można zaobserwować, że cała Europa jest tego świadoma i głęboko nim przejęta. I nie jest to tylko problem krajów takich jak na przykład Portugalia czy Hiszpania, ale całej Europy. Nasze najcenniejsze źródło życia może się skończyć. Dobrze, że tutaj w Słupsku ludzie również się tym martwią i chcą swoją wiedzę zgłębiać. My uczymy się wzajemnie od siebie. Uczestnicy projektu odwiedzili słupską oczyszczalnię ścieków, a także stację uzdatniania wody. W obu punktach rozmawiali o efektywnym wykorzystaniu i oszczędzaniu wody pitnej. Bardzo istotnym tematem jest przekazywanie wiedzy, przekazywanie informacji na te tematy, z którymi my tutaj musimy się zmierzyć. Bardzo jest istotne, bardzo liczymy na to, że ta informacja zostanie przekazana, pójdzie w świat i ta świadomość związana z użytkowaniem wody, a co za tym idzie ze ściekami, które później powstają po zużyciu wody, będzie procentować w samym fakcie oszczędzania wody. Wody jest coraz mniej, tej dobrej, słodkiej wody jest coraz mniej. Ona staje się towarem naprawdę bardzo, bardzo mocno deficytowym. Taka wymiana doświadczeń, kontakty są bardzo istotne, szczególnie kiedy popatrzylibyśmy w przyszłość, powiedzmy za 10-20 lat, jeśli faktycznie tej wody brakowałoby w pewnych rejonach, no to zawsze tak było, że ludzie wędrowali tam, gdzie jest woda. Więc być może tutaj też pewne zmiany będą musiały nastąpić na świecie, żeby ludzie gromadzić bliżej wodę. Warto też pamiętać o tym, że i też rozmawialiśmy też z kolegami, że generalnie dużo wody jest marnowanych i u nich, i u nas, gdzie na przykład stosuje się wodę o najwyższej jakości, taką, którą powinniśmy pić. Stosuje się na przykład na cele przemysłowe, gdzie ta woda nie musi być tam tak dobrej jakości. Woda podziemna, która faktycznie jest takim cennym dobrem i każdy powinien o nią dbać i nie marnować. Generalnie zajmujemy się poborem, uzdatnianiem i wtłoczeniem wody do sieci wodociągowej. Staramy się, żeby ten proces przebiegał jak najbardziej efektywnie. Mamy u siebie instalację, która pierwsza w Polsce zawraca wody popłuczne i ponownie wykorzystuje je w procesie produkcji wody. To, co było też, rozmawialiśmy z naszymi kolegami z zagranicy, że te zasoby wody są coraz bardziej ograniczone, więc staramy się tej wody też u nas tutaj nie marnować. Dużą uwagę poświęcono nowatorskim rozwiązaniom wprowadzonym w słupskich wodociągach związanych z oszczędzaniem wody. Sprawa jest o tyle ważna, że zasoby wody pitnej na świecie, ale także w samej Polsce dramatycznie kurczą się. W Słupsku, aby oszczędzić wodę, zamontowano m.in. nowoczesne urządzenia, które filtrują wodę używaną w procesie czyszczenia sprzętu. Dzięki temu woda służąca w procesach technicznych używana jest w systemie zamkniętym. Ta instalacja, którą tutaj wykonaliśmy, no to też jest fajne wyjście naprzeciw, bo mamy tutaj filtry piaskowe i dziennie napłukanie filtrów piaskowych i to woda po prostu była zmarnowana, bo szło to do kanalizacji i na oczyszczalnię ścieków. Zużywaliśmy około 250-300 metrów sześciennych dziennie. Rocznie to było około 85 000 – 90 000 metrów sześciennych wody, która po prostu była marnowana na płukanie. W tej chwili instalacja, którą wykonaliśmy 2 lata temu, ultrafiltracji wód popłucznych, pozwala nam w zasadzie ograniczyć straty wody do 0,07%, więc
no to są realne oszczędności. Tą wodę, którą oczyszczamy, to jest 30% zapotrzebowania na wodę gminy Kobylnica. Więc to jest cała bardzo duża ilość wody, którą udaje nam się odzyskać. Na północy Polski jesteśmy naprawdę w bardzo komfortowych warunkach, bo ilość tej wody, którą dysponujemy, jest naprawdę przeogromna. W zasadzie używamy jej niewielki procent. Ale na przykład już na południu Polski, w czasie, kiedy są susze, kiedy na przykład wysyłają nawet takie duże rzeki jak Wisła, gdzie ten nurt jest dużo mniejszy, czy ujęcia podziemne gdzieś na południu Polski, naprawdę mają problem. Często stosuje się komunikaty i zakazy na przykład podlewania ogródków. Portugalia czy Turcja to są kraje, gdzie są dużo gorsze warunki, jest dużo bardziej gorąco i faktycznie tutaj słyszeliśmy, że wiercone są kolejne studnie i każda studnia musi być wiercona coraz głębiej. U nas regularnie 2 razy w miesiącu kontrolujemy na przykład poziom wody w naszych studniach, no to on jest stabilny. Generalnie ilość tej wody, która spada na powierzchnię terenu i infiltruje do powierzchni, do warstw wodonośnych, mniej więcej jest taki sam w skali roku. Goście z Turcji, Węgier i Portugalii mieli okazję zwiedzić słupską oczyszczalnię ścieków. W procesach, które mają tam miejsce, zastosowano także nowatorskie rozwiązania. Jednym z nich jest wykorzystanie gazów powstających w trakcie oczyszczania ścieków. Dzięki nim zasilane są obiekty wodociągów Słupsk. W wyniku poddawania osadów procesom fermentacji pozyskujemy biogaz, którego głównym składnikiem jest metal, gaz palny. W naszym biogazie zawartość metanu jest około 60-62%. Za 2023 rok wyprodukowaliśmy tego biogazu 2 600 000 m3. To pozwoliło po spaleniu tego biogazu na generatorach prądotwórczych, mamy 4 jednostki kogeneracyjne, pozwoliło w 100% zabezpieczyć zapotrzebowanie na energię elektryczną całego obiektu. Dodatkowo zasilamy w energię elektryczną bazę na ulicy Orzeszkowej, jak również dwie przepompownie. W wyniku pracy maszyn, w wyniku pracy generatorów powstaje energia cieplna, która jest też oczywiście spożytkowana tutaj u nas na terenie oczyszczalni, a nadwyżka kierowana jest na dzień dzisiejszy do aquaparku. Jest położony ciepłociąg 1,5 kilometra. Aquapark jest zasilany z ciepła wytworzonego tak naprawdę ze ścieków. Gospodarzami nauczycieli z zagranicy w ramach projektu Erasmus+ jest drugie liceum ogólnokształcące w Słupsku. Spotkanie w Słupsku było pierwszym spotkaniem zawiązanej grupy. To dopiero początek naszego projektu, więc wciąż dopiero nabywamy wiedzę o problemie. Trochę już wiemy, ale niewystarczająco. Musimy wymienić się tą wiedzą. Nasza podróż dopiero rozpoczyna się w Polsce. Potem odwiedzimy Węgry czy Turcję. Celem jest podsumowanie całej zdobytej wiedzy już na sam koniec, a następnie wyciągnięcie wniosków. Małymi krokami do celu. Po wizycie w Polsce spotkamy się we wrześniu na Węgrzech. W najbliższej przyszłości planowane są kolejne spotkania nauczycieli. Odbędą się one w następnych krajach, czyli w Portugalii, Węgrzech i Turcji. Ich efektem ma być wypracowanie sposobu uczenia młodych ludzi o ekologii z głównym naciskiem na sposoby oszczędzania wody pitnej.